części. Kolejny ogromny mit dotyczy ząbków mlecznych. Czyli jak sama nazwa wskazuje, na co bardzo mało ludzi zwraca uwagę, jak potężna tu jest wskazówka, że zęby mleczne istnieją po to, żeby pić mleko. I nie pić mleko od jakichś obcych gatunków, czyli od krów na przykład, czy od kóz, tylko pić mleko własnej matki. Czyli mleko nie powinno być pobierane przez dziecko do momentu pojawienia się, tylko powinno być kontynuowane w czasie istnienia zębów mlecznych, które istnieją mniej więcej do 7 roku życia, po czym wypadają. Więc jakby to jest podstawowa rzecz, najprostsza, najoczywistsza. Zęby mleczne służą do picia mleka. Czy służą? Pojawiają się w czasie, kiedy wciąż potrzeba picia mleka i ssania piersią jest niezwykle intensywna. Czyli mniej więcej do 7 roku życia. I zaraz będę kontynuować, co po tym się dzieje. Niemniej jednak miskoncepcja jest taka, że dziecko nie powinno być karmione piersią, jak ma zęby, bowiem źle to wpływa na owe zęby, czyli ząbki się wykrzywiają, czyli pojawia się na nich osad, nalot, w związku z tym szkliwo się kruszy i generalnie zaczynają się psuć. Może zacznę od tego, że zęby mleczne istnieją w naszym ciele tylko do 7 roku życia. Są to zęby, które mają słabsze szkliwo, słabszą strukturę, bo są tylko czasowe, więc nie są zbudowane tak wspaniale jak zęby stałe, które służą nam przez całe życie. Więc jeżeli w czasie formatywnym pije dziecko dużo mleka, a mleko posiada mnóstwo naturalnych cukrów, to te cukry osadzają się na szkliwie i być może dojść właśnie do różnego rodzaju osadów, czy też uszkodzeń szkliwa tego zęba, ale wcale tak nie musi się stać. Ja znam wiele matek, które karmią swoje dzieci w tej chwili 3-4 lata i zęby są idealnie białe, nie ma żadnego problemu. Mój synek, biały i zdrowy, mój synek ma zdrowe, wspaniałe zęby poza górnymi 4 ząbkami, czyli 1 i 2 górnymi, tak to chyba się fachowo nazywa, które faktycznie mają nalot, który lekko ukrusza szkliwo i te ząbki są lekko tutaj ukruszone. Ale nie ma to wpływu najmniejszego na jakikolwiek komfort mojego dziecka w jedzeniu, w funkcjonowaniu. Zęby mleczne nie bolą tak jak stałe, więc zęby mleczne są darem natury, żeby dziecko, które jest karmione piersią, mogło również cieszyć się innymi pokarmami, mogło coś innego ugryźć. Więc to jest przepiękny ukłon natury, która wspomaga ten czas formatywny dziecka, w którym właśnie karmienie piersią jest tą aktywnością centralną, żeby ono mogło doświadczać również innych smaków, innych pokarmów. Ale funkcja jest jedna, żeby właśnie umożliwić dziecku inne doświadczenia, po czym po skończeniu okresu formatywnego, z którym się automatycznie kończy okres karmienia piersią, te zęby wypadają i rosną piękne, nowe, stałe zęby. Więc bywa różnie. Niektóre dzieci mają osad, niektóre mają lekko skrzywione te ząbki w czasie formatywnym, a niektóre nie. Mają idealne, białe, proste zęby, więc bywa różnie. Niemniej jednak nie ma to większego znaczenia. Choć przy mlecznych zębach nie ma to znaczenia, bo te zęby wypadną. I co jest przerażające, jaka jest nieświadomość wśród ludzi a propos właśnie zębów. Wiele ludzi myśli, że te zęby nie wypadają.
i boi się o nie tak jak o stałe zęby. Biega do dentystów, dzieci są zmuszane do szczotkowania tych zębów, dzieci są właśnie zmuszane do bardzo przykrych, niezwykle traumatycznych dla dziecka wizyt u dentysty itd. Po czym po 2, 3, 4 latach te zęby wypadają i cała ta trauma związana ze zmuszaniem do mycia, z wizytami u dentysty jest po nic. I kolejna trauma, że dziecko zostało oderwane, odsunięte na siłę od piersi pod pretekstem niezdrowych zębów. No jakżeż można w ogóle taki pretekst użyć? Absurdalny. Czyli martwi mnie, jak będzie wyglądał ząb mleczny dziecka, a nie martwi mnie, ile mu zabieram, nie dając mu piersi. Jak traumatyzuje jego emocjonalność, jego całą istotę przez to, że nie daje mu tej bliskości, tej cudowności, tego pokarmu życiowego, życiodajnego, cudownej ekstazy życia, odsuwając go od piersi pod absurdalnym pretekstem, że to zepsuje jego zęby. Jak podejmowałam rozmowy właśnie z osobami, które tak twierdzą, to doszłam do tego, że one ten pogląd mają od dentystów. I wspomniały mi te osoby, że właśnie dentyści twierdzą, że nie powinno się karmić mlekiem, bo właśnie to wpływa źle na zęby i te psujące się zęby mleczne będą miały wpływ na zęby stałe. No co jest kolejnym tak absurdalnym argumentem, jak powiedzenie, że to, że ubiję sobie paznokieć, on będzie czarny i on zejdzie i drugi już mi nie wyrośnie. Zęby mleczne wypadają i po nich idą następne i nie ma to wpływu na te zęby stałe. One nie są w żaden sposób połączone kośćmi, w jakikolwiek sposób z zębami stałymi. One wypadają i wyrastają piękne, stałe zęby. Tak jak odpadnie nam paznokieć i wyrośnie nowy. Oczywiście paznokcie odrastają całe życie. Zęby zmieniają się tylko raz. Niemniej jednak w tej jednorazowej wymianie zachowanie jest takie jak właśnie tego paznokcia, który odpada i wyrasta nowy. I wyrasta zdrowy, piękny, nowy paznokieć. A dlaczego dentyści tak mówią? Dlatego, że oni są zindoktrynowani przez wiedzę, którą dostali w szkołach, pisaną przez nie wiadomo kogo, przez establishment rządzący i gdzieś tam osłabiający nas mocno całe społeczeństwo nieświadome. Ta wiedza bez głębszej refleksji jest przyjmowana przez tych dentystów. Oni się tego nauczyli i tak będą przekazywać. Oni mają absolutnie żadnych empirycznych dowodów na to. Nie znają dziecka, które było karmione 7 lat piersią na przykład, czy 5 lat, po czym wypadły mu zęby i urosły mu piękne. Nie mają, nikt tego, takich statystyk nie prowadzi. To jest po prostu sucha, pusta wiedza, wyssana po prostu z książek, pisanych przez nie wiadomo kogo i ustalona przez nie wiadomo kogo i oni ją tylko powielają. A po drugie, cóż, trzeba sobie jasno powiedzieć, dla dentystów to jest zarobek. Każda wizyta u dentysty to są wielkie pieniądze. Dentyści mają przepiękne wille, mają cudowne, niesamowite gabinety. Absolutnie im nie zazdroszczę, niech im się wiedzie obfitość jak najwspaniale, niech mają 10 domów. Tylko że zdajmy sobie sprawę, czy zarabianie tych pieniędzy jest etyczne. Jeżeli wmawia się matce dziecka z mlecznymi zębami, że ono się musi, że należy się z nim zgłosić do dentysty, że trzeba go traumatyzować wizytą u dentysty, poza tym, że nie powinno się karmić mlekiem, bo się zęby psują, no to jest absurdalne, nieetyczne podejście, za które bierze się pieniądze. Więc dalej już nie będę komentować tego postępowania i oceniać go. Niemniej jednak pomyślcie, drodzy rodzice, sami dla siebie nad tą myślą. Pokontemplujcie ją i wyciągnijcie wnioski sami. I tutaj nadszedł czas na moją bardzo osobistą historię, na moje bardzo trudne doświadczenie z wizytami u dentystki, sadystki jak ja.
zwykłam ją nazywać. Oczywiście wizytami przymusowymi, bo żadne dziecko naturalnie do dentysty nie chce pójść. I mówię to o doświadczeniu mniej więcej między 5 a 10 rokiem życia. I pamiętam, jak mniej więcej około tygodnia przed planowaną wizytą, albo nawet dłużej, przeżywałam ogromne tortury w całej mojej istocie. Gorączkowałam, wymiotowałam, miałam koszmarne sny. Wydawało mi się, że jestem skazana na rzeź swoistą, że umieram. Całe moje ciało drżało. Nie mogłam na niczym innym się skupić. Nie mogłam żyć moim cudownym, wewnętrznym życiem, ponieważ wszystko było przesycone tym potwornym strachem, który czułam. Całe moje ciało się przed nim broniło. Cała moja psychika, całe moje emocje. Niemniej jednak nikogo nie obchodziło to, co przeżywało dziecko. Pamiętam nawet, gdy przejeżdżałam samochodem z rodzicami czy autobusem w okolicach, gdzie był usytuowany ten gabinet dentystyczny, dostawałam wręcz drgawek i odruchów wymiotnych. Więc spójrzcie, jak niesamowicie dziecko przeraża. A przecież nikt mi tego przerażenia nie wmawiał. Nie spotykałam ludzi, którzy mi mówili, że powinnam się tak bardzo bać, że to jest takie straszne. Po prostu całe moje ciało, cały mój instynkt, cała moja świadomość, którą posiadałam, mówiła mi: nie, to nie jest właściwe miejsce. A całe moje ciało się przed tym broniło. Jak próbowałam to komunikować moim rodzicom, oczywiście nikogo to nie interesowało. Uważane to było za niesubordynację, za tchórzostwo i wiele innych rzeczy. Więc zindoktrynowani, oddzieleni od serca i ostatecznie od właśnie swojego dziecka, bo dziecko jest sercem, roboto-rodzice zindoktrynowani na cel, który gdzieś tam wpoił im system, czy ludzie w białych kitlach i nauczyciele, po prostu zabierali mnie za ramię, targali, wsadzali do samochodu i zawozili do gabinetu i sadzali na fotel. I konsekwentnie również będąc na fotelu, kiedy płakałam rzewnymi łzami, kiedy komunikowałam, że to jest dla mnie straszne cierpienie, że to jest tortura, że to jest niewyobrażalny ból, to zarówno moja mama, jak i dentystka nie tylko nie uznawały tego, co przeżywam, ale lżyły ze mnie, ale szydziły, ale karciły, mówiąc, że jestem niegrzeczna, niesubordynowana, co ze mnie wyrośnie, jaka jestem tchórzliwa, jakim jestem dzidziusiem, etc. I to wszystko, co wymyślają zindoktrynowani dorośli. I po samym tym okrutnym przeżyciu, po tym cierpieniu wielkim, nie można było oczywiście zintegrować tej traumy, zintegrować wszystkiego, co się zadziało w ciele, całego kortyzolu, który się wydzielił, ponieważ nie zostało to uznane. Nie zostaliśmy przytuleni, nie zostaliśmy w miłości, nie mogliśmy tego wypłakać, nie mogliśmy tego uwolnić z ciała. Więc te niezintegrowane traumy pozostały w naszym ciele, pozostały w ciele większości dorosłych tej cywilizacji i przenikają one do wszystkich naszych wyborów i doświadczeń życiowych przez całe nasze życie. Jesteśmy jakby zniewoleni przez te energie, które zostały uwięzione w naszym ciele, nie mogły się przejawić, nie mogły się zintegrować, nie mogły się uwolnić. Ja nie miałam prawa jakby nawet skomentować tego, co się we mnie wydarzyło, i zostałam z tym pozostawiona sama, w bólu, w cierpieniu, w tym gwałcie na moim ciele. I w imię czego to się dzieje? To wszystko, przed czym prawdziwie kochający rodzic powinien nas chronić. Od tego tutaj jest. Chronić przed ingerencją bolesną w nasze ciało, jeżeli nic się w naszym ciele nie dzieje. Nie mamy złamanej nogi i w momencie, kiedy dziecko złamie rękę, to naturalnie po prostu chce, żeby ją naprawić, żeby coś zrobić. Ale w takich sytuacjach
to jest niezrozumiała dla dziecka absolutnie ingerencja w jego ciało, jego zaufanie do rodziców jest całkowicie zdeptane. Zostało ono po prostu pogwałcone i dziecko zostaje jakby porzucone z tym wszystkim, co ma. Z tym bólem, z tym cierpieniem, z tym niezrozumieniem, z tym nadszarpnięciem jego ciała. I w imię czego to się dzieje? Zaprzestańmy tego procederu, chrońmy nasze dzieci, a nie zmuszajmy do takich sytuacji, nie kreujmy takich sytuacji. Bo ktoś powiedział, ktoś w białym kitlu, ktoś z plakietką w klapie powiedział, że tak trzeba, że tak jest właściwie. Zauważmy dziecko i zaprzestańmy raz na zawsze. Chrońmy, a nie rańmy. Co chciałeś jeszcze powiedzieć, synkusiu? Kocham was Jak ślicznie. i lubię pić deserki i koktajliki. Tak, zrobione z owocków i orzeszków i bananków. Tak, teraz to wam pokażę. Tak. Kocham cię, synku. Tak najbardziej cię kocham. Tak się najbardziej kochusiamy. Tak. Jesteśmy taką jednością cudowną. Tak. To wszystko. Dobrze, a jeszcze chciałam wam coś powiedzieć, że pojawiają się już wspaniali, holistyczni, bardzo etyczni dentyści. Ja osobiście w Polsce nie znam takowego, ale znam w Stanach Zjednoczonych, ponieważ mam kontakt ze Stanami i znam wielu ludzi i poznałam dentystkę przepiękną, która jakby zaprzecza większości mitów, które są forsowane przez dentystów klasycznych i ona właśnie przepięknie wspiera podejście naturalne. Oczywiście mówi, jak szkodliwe są pasty z fluorem i wiele innych rzeczy. Też kiedyś nagram wam filmik na temat higieny jamy ustnej, naturalnej, bez użycia past. Moje zęby się nie psują w ogóle od wielu lat, są piękne i białe. Ale to osobny filmik. Ale o czym chciałam wspomnieć, że właśnie ta holistyczna dentystka doskonale o tym wie, że właśnie w czasie karmienia piersią pojawia się dość często osad na ząbkach mlecznych i właśnie przepięknie o tym opowiadała, jakie to jest przecież naturalne i oczywiście, jak mówi, że tych zębów się nie leczy i nie trzeba ich nawet myć, więc przekazuje tą świadomość, oczywiście jest nieakceptowana przez innych dentystów, niemniej jednak przepięknie też przekazuje tą mądrość dotyczącą natury, nie ingerowania niepotrzebnie w zęby ludzkie, tylko dlatego, żeby zarobić pieniądze i tylko pod egidą wątpliwych argumentów, więc jest przepięknie, że wśród dentystów również ludzie się przebudzają i zaczynają kwestionować i podważać to, co zostało im wlane bez najmniejszej refleksji do ich głów i w związku z czym postępują w bardzo chłodny, mechaniczny sposób, nie włączając w to refleksji z poziomu serca, z poziomu duszy i z poziomu natury zwyczajnie. Więc to jest bardzo piękne i w związku z tym chciałam nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, że dzieciątko przez pierwszy rok życia około, nawet dłużej bym powiedziała, jak pamiętam, jeżeli chodzi o mojego synka, często zasypia przy piersi. Zawsze zasypia wieczorem, ale też w ciągu dnia zasypia przy piersi. I wtedy, kiedy jeszcze upływ mleka jest bardzo obfity, to dzieciątko trzyma tą pierś na przykład pół godziny, nawet godzinę, już zasypiając, już śpiąc w zasadzie, niemniej jednak ma potrzebę zasania tej piersi i trzymania mleka w buzi. To mleczko sobie krąży przez pół godziny czy przez godzinę. Mleko, które jest pełne najwspanialszych cukrów, będące eliksirem życia, cudowne, pyszne, słodziutkie.
i automatycznie po prostu te cukry osiadają, przyczepiają się do szkliwa i dość częstym, chociaż może ja nie wiem do końca, czy tak częstym, bo znam, tak jak wspomniałam, wiele matek, które jakby mają inne doświadczenia, ale zdarza się, że to mleczko właśnie, które tak długo krąży w buzi już takiego śpiącego dzieciątka, właśnie osadza ten nalot, ten osad no i on gdzieś tam to szkliwo troszeczkę uszkadza. I więc jest to naturalne, tak jak mówię, nie boli, niczym nie przeszkadza. I już dentyści holistyczni, przebudzający się naturalni to wiedzą i przekazują matkom tą wiedzę, które właśnie pojawiają się u dentysty z zapytaniami: ojejku, a co tu zrobić? To taki holistyczny dentysta właśnie przekaże Wam tą wiedzę. Absolutnie nic nie robić. Kontynuować karmienie, kontynuować cudowną miłość, cudowne, naturalne podejście, a ewentualnie niepokoić się przy zębach stałych, chociaż wiem z doświadczenia, że jeżeli pięknie się ten proces przejdzie i wszystkie zęby wypadną, bo jakby kluczową rzeczą, jeżeli chodzi o zęby mleczne, to żeby one wszystkie wypadły, żeby mogły zrobić miejsce dla zębów stałych, bo jeżeli to się nie stanie, to będą kolidować z zębami stałymi. Więc jakby stan zębów mlecznych nie ma większego znaczenia. Największe znaczenie ma, żeby one wszystkie pięknie wypadły mniej więcej w 7-8 roku życia. Więc kontynuować naturalne podejście, nie zmuszać do mycia, które dla dziecka małego jest nienaturalne. Można się bawić w mycie zębów, ale nie zmuszać, że to musi być, musi się dziać. Oczywiście używać past bez fluorów lub zupełnie z naturalnych składników, albo w ogóle nie sugerować, po prostu myć zęby, jeżeli dzieciątko ma w tym okresie formatywnym czasem imitować rodzica i też sobie przemyć, to pięknie. Jeżeli nie ma, nie zmuszać, a po 7-8 roku życia, kiedy zęby stałe się pojawią, to oczywiście można jak najbardziej myć zęby, ale jeżeli będziemy się odżywać super, wspaniale, zdrowo, to nawet mycie zębów jest niekonieczne. Wszystkie zwierzęta, które odżywiają się naturalnymi produktami w naturze, przecież nie myją zębów. Nie używają żadnych narzędzi, a jednak zęby mają niesamowicie mocne, lśniące, białe i zdrowe. Nasze zęby się psują tylko dlatego, że bardzo niezdrowo jemy i również dlatego, że zagryzamy szczęki w związku ze stresem, który niesie ta wynaturzona cywilizacja. Więc jeżeli przerobimy nasz stres, bo będziemy żyć życiem bez niepotrzebnego stresu i będziemy się super zdrowo odżywiać, najlepiej surowym pokarmem, głównie owocami, warzywami, orzechami, to mycie zębów i tak staje się zbędne, również stałych, i one będą zdrowe i wspaniałe. A jeżeli będziemy odżywiać się bardzo niezdrowo, iść przeciw naturze, żyć w pełnym stresie, to chociażbyśmy myli 100 razy dziennie te zęby, one się będą psuły, będą nam sprawiały problem, ból, będziemy biegać do dentysty kilka razy do roku, wydawać wielkie pieniądze i tak nam to niewiele da, więc jeszcze raz powtarzam, idźmy za naturą, za zdrowiem, za miłością, za łagodnością istnienia, za lekkością istnienia. A nasze zęby po prostu zajmą się same sobą i będą rozwijać się w zdrowiu, czy też funkcjonować w zdrowiu, będą nam przepięknie służyć, bez niepotrzebnych różnych naleciałości cywilizacyjnych i różnych pomocy i rozwiązań, które ta cywilizacja oferuje, które i tak są nieskuteczne albo są skuteczne na bardzo krótki okres. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że byłam pomocna. Namaste. Powiem Wam jeszcze inne rzeczy, że na przykład mnóstwo dzieci w wieku formatywnym, które nie widziało nigdy ani kropli mleka matki, ma zęby czarne, ma zęby tak skorodowane, tak popsute i cóż, i wtedy jakby nic się nie mówi. No cóż, no tak, zęby mleczne,
psują się, są zepsute, trudno. A jeżeli te zęby są trochę nadpsute, jak matka karmi piersią, to wtedy jest wielkie oburzenie, jak też ona właśnie źle postępuje, jak wyniszcza swoje dziecko, bo karmi piersią i przez to zęby się psują. Ale jeżeli ona karmi mlekiem krowim i zęby się psują, to nie ma problemu. Jeżeli one się wykrzywiają od smoczków gumowych i tak dalej, to nie ma problemu. Jeżeli one się wykrzywiają od tego, bo dziecko się ciugnie ustannie, bo ma taką potrzebę piersi, to nie ma problemu. Szykanowane, też oskarżane są tylko matki, które karmią piersią, więc też pozostawiam Wam do refleksji tą dwulicowość podejścia do ząbków w czasie karmienia piersią. Kolejna rzecz, która mi się przypomniała, że nawet jeżeli te zęby się właśnie nadpsuwają, to w pewnym sensie tym lepiej, będzie im łatwiej wypaść z buzi. Powiem Wam na przykład o takim przykładzie. W zasadzie znam takich przykładów dość wiele, ale jeden konkretny, kiedy koleżanka właśnie musiała usuwać jako 30-letnia kobieta zęby mleczne, bo wypychały jej stałe zęby, bo po prostu się nie usunęły. Więc miała ogromny problem. Oczywiście setki złotych, jak nie tysięcy, weszło w po pierwsze usunięcie tych zębów mlecznych, potem korygowanie tych zębów stałych, bo one nie wypadły, więc wypadnięcie zębów mlecznych jest absolutnie kluczowe dla zdrowia zębów stałych. I teraz tak, ona karmiona piersią nie była, więc jeżeli my nie karmimy piersią dziecka, to też organizm zaczyna się mieszać, zaczyna być skonfundowany, zaczyna być właśnie pomieszany, nie wie o co chodzi, bo nie dostaje naturalnie tej bliskości piersi matki, nie pojawia się naturalne mleko ludzkie, tylko jest, prawda, zwierzęce. Nie pojawia się mleko ludzkie i organizm jest zaburzony, bo zaburzyliśmy naturę, więc te zęby w części nie chcą wypaść, co ma ogromny negatywny wpływ na zęby stałe. Zęby mleczne są słabsze, są kruchsze, spełniają tylko funkcję wspierającą, mają wypaść, ich stan nie jest ważny. Co jeszcze na przykład powiem Wam ciekawego, że spotykam dzieci, które nigdy nie piły mleka z piersi matki lub piły bardzo krótko i właśnie zęby im się psują, albo nawet też nie psują, a mają bardzo nieprzyjemny zapach z ust. A mój synek, mimo tych 4 tutaj górnych ząbków zepsutych, ma cudowny, przepiękny, kwiatowy zapach z ust, więc nie ma to wpływu na zapach z ust, nie ma to wpływu na komfort jedzenia, na jakąkolwiek bolesność tego tutaj lekko nadpsute ząbki właśnie z osadem. Więc po co traumatyzować dzieci? Po co je na siłę ciągnąć do dentystów, zapychać ich w kieszenie, zmuszać dziecka do szorowania tych zębów? Dziecko i tak będzie naturalnie myło zęby stałe, bo obserwuje rodzica, a nie jest to konieczne w tym czasie formatywnym. A druga rzecz, czym zdrowiej dziecko je, tym właśnie piękniejszy zapach z ciała, tym właśnie nieuzasadnione jest właśnie mycie zębów. Mycie zębów jest związane z bardzo sztucznym jedzeniem, szczególnie z jedzeniem cukru przetworzonego, czyli białego cukru, bo cukry, które są w mleku matki, są najwspanialszymi cukrami, cukry, które są w owocach, w naturalnych sokach, są najwspanialszymi cukrami i one powinny być na organizm wprowadzane, ale cukier sztuczny, przetworzona żywność, to czym karmimy dziecko, czyli sztucznymi papkami, mięskami sztucznymi, w ogóle mięsem, mnóstwem słodyczy, mnóstwem w ogóle sztucznego, przetworzonego jedzenia, które nie ma w sobie życia, które nie ma w sobie zdrowia, które jest obarczone cierpieniem itd., itd. W ogóle dziecko się zmusza do jedzenia, co jest straszną traumą, więc jeżeli odżywiamy się niewłaściwie, to te ząbki będą jeszcze w gorszym stanie, ale powtarzam, jakby nie ma znaczenia, w jakim stanie są te pierwsze zęby. One nie mają wpływu najmniejszego na zęby stałe, wręcz odwrotnie, czym szybciej się ukruszą, odpadną, tym piękniej stworzą miejsce dla zębów stałych, które
będą się pięknie rozwijać. Ostatnio też wspomniała mi inna znajoma, która mówi, że do dziś, a już ma około 30 lat, do dziś ma tak ogromną traumę związaną właśnie z leczeniem zębów mlecznych, jak miała 5 czy 6 lat, gdzie zmuszano, na siłę ją trzymano u dentysty i to jest taka trauma, że co pewien czas się bardzo silnie w niej odzywa i ona nie może jej przerobić. Dentysta jest dla niej osobą, która ma funkcję torturującą nas, ingerującą w nasze zdrowie, w nasze życie. Więc jeszcze zastanówmy się nad tym, że dziecko do 7, mniej więcej do 8 roku życia jest całe czuciem, jest całe swoją cielesnością. Jakakolwiek ingerencja w to ciało, a już szczególnie przez obce osoby, jest dla mnie niewyobrażalna. Jest naruszaniem, jest przemocą wobec tego ciała, czyli zmuszamy dziecko na siłę, żeby siadało na fotelu u dentysty, żeby miało otwartą buzię przez jakiś czas, podczas gdy ktoś narzędziami sztucznymi, że tak powiem kolokwialnie, grzebie mu w ustach i zadaje ból. No to są dla mnie niewyobrażalne rzeczy. To są rzeczy dla mnie zbliżone do rzezania chłopczyków w religii islamskiej, czy też w całych Stanach Zjednoczonych, kiedy niemowlę bierze się, obcina mu się kawałek peniska pod argumentem higieny, że to jest higieniczne, że to jest dla niego dobre. To jest po prostu gwałt na dziecku i tak samo zmuszanie do dentysty, zmuszanie do chodzenia do lekarzy, to jest gwałt na ciele dziecka. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Dziecko jest zmuszane. Dzieci płaczą wchodząc do dentysty, dzieci płaczą wchodząc do lekarzy, bo to jest nienaturalne. Ktoś dotyka jego ciała, egzaminuje, nie wiadomo po co, wystawia oceny, zakłada tabelki i to jest dla mnie gwałt na ciele dziecka. Dziecko jest istotą suwerenną, która wymaga ochrony, opieki, miłości, bliskości. I dotyk dziecka powinien być tylko pełen miłości, bliskości, łagodności, a nie sztucznymi narzędziami, które zadają ból. Do 7-8 roku życia jedynym naszym obowiązkiem jest właśnie dać dziecku pierś, dać bliskość i ochronę, a nie tyle nawet co pozwalać, co zmuszać dziecko, żeby obce osoby go dotykały i ingerowały w jego ciało jakimiś narzędziami czy własnymi rękami. Zastanówmy się nad taką refleksją i takim podejściem. Więc jeszcze kolejna rzecz a propos ząbków, to znam ludzi właśnie, którzy nigdy nie byli karmieni piersią i mieli bardzo zdrowe zęby mleczne, po czym nieustannie psują im się zęby stałe. Jest tyle problemów, nieustannie chodzą do lekarzy, więc popatrzmy, jaki to jest absurd. Kwestia argumentacji niekarmienia piersią, bo zęby się psują. Nie ma tu żadnej korelacji ze zdrowiem zębów stałych. Dzieci niekarmione piersią mają nieustannie psujące się zęby w dorosłym życiu. Dzieci karmione piersią mają super zdrowe i mocne zęby w dorosłym życiu. Nie ma reguły. Chociaż dla mnie regułą, którą powinniśmy podążać, jest natura. I jeżeli dziecko ma potrzebę karmienia piersią się przez 3, 4, 5, 6, 7 lat, to naszym obowiązkiem, jeżeli autentycznie kochamy dziecko, jest służyć temu dziecku, nie myśląc o tym, co ludzie mówią, co nauka wyssana z palca, która i tak się za 5 lat zmieni, czy za 10 lat i lekarze będą mówić, że to było wszystko niewłaściwe, teraz nauka wie lepiej, że nauka nieustannie sobie zaprzecza z roku na rok praktycznie. Więc dlaczego mamy jej wierzyć? Wierzmy naszym dzieciom, wierzmy naszej naturze, wierzmy naszej miłości. Tylko to jest najważniejsze. A efekty będą wspaniałe. Jestem tego absolutnie pewna, bo widzę na moim dziecku, jakie są efekty. A efekty przy podążaniu za nauką są bardzo grząskie. Perspektywa jest bardzo niewiadoma, a cierpienie dziecka niewiarygodne. Jakby nikt w tym wszystkim nie widzi dziecka. Widzimy to, co ludzie powiedzą. Ludzie powiedzą, że dziecko ma zepsute zęby i ja karmię piersią i oskarżą mnie, że robią coś źle. Więc jest ten nieustanny strach o to, co ludzie powiedzą, co dentyści powiedzą, co lekarze powiedzą, co wszyscy powiedzą, tylko nie jest ważne, co powie dziecko.
A jego głos jest dla mnie kluczowy. Dopuśćmy do głosu dziecko. I dziecko chce być karmione piersią. Potrzebuje tego i nie wie dlaczego. Jak ja pytam mojego synka, dlaczego on chce pierś, to w zasadzie odpowiedź jest, bo chce. Kiedyś odpowiedział, bo jest dla niego całym światem i miłością, prawda? Bo to jest natura, bo to jest naturalny zew natury, bo to jest instynkt. Więc dopuśćmy do głosu dziecko. Nie wszystkich dorosłych, którzy są oddzieleni od serca, oddzieleni od natury, którzy są tylko w swoich głowach, podążają za nabytą wiedzą, której nie kwestionują, nie mają żadnej refleksji nad tym, skąd ona pochodzi, dlaczego tak jest. Natura towarzyszy nam od tysiącleci i ona jest najmądrzejsza. I tylko za nią powinniśmy podążać, a nie ma wspanialszego ucieleśnienia natury niż dziecko, które się rodzi, które nie ma żadnej narzuconej wiedzy, które nie ma ego. Ono idzie tylko za instynktem swojego ciała i to jest piękne, a tak bardzo boimy się tego instynktu. Uważamy, że on jest dziki, że on jest zwierzęcy, że on jest niebezpieczny, że w ogóle dziecko, jak się rodzi, to jest dzikie zwierzę, któremu musimy okiełznać, spacyfikować, wlać mu do głowy to, co my uważamy za słuszne. A nie uznajemy tego, że dziecko niesie ogromną mądrość natury, ogromną mądrość serca wszechświata, jest reprezentantem i ucieleśnieniem boskości. I on ma ogromną mądrość. I naszym obowiązkiem, jako świadomych, kochających rodziców, jest podążanie za tą mądrością. Za nikim innym, moje kochane służ, kocham Cię, tylko za mądrością dziecka. Ono ma głos. Dopuśćmy do głosu dziecko. I druga rzecz jeszcze, właśnie a propos zębów, że właśnie po mniej więcej 7-8 latach te ząbki mleczne wypadają. I w momencie, kiedy one wypadają, to jest to sygnał naturalny w organizmie dziecka, że ono przestaje mieć potrzebę ssania piersi. I tak naprawdę, jak urosną stałe zęby, to ssanie piersi, takie jak właśnie się dziecko, jest niemożliwe, bo te zęby są dłuższe, mają inny kształt i dziecko nie jest w stanie zassać piersi tak, jak to robi właśnie w tym wieku formatywnym, czyli wtedy, kiedy jeszcze nie ma zębów i kiedy są zęby mleczne. Więc przepięknie natura to stworzyła, że ten proces się domyka również w ten sposób. Nie tylko jakby instynktownie dziecko czuje to w sobie, ale również natura poprzez zęby daje bardzo intensywny sygnał, że ten czas się kończy, że ten czas się przepięknie dopełnił i wchodzimy w inny etap życia, zupełnie inny. Po 7-8 roku życia następuje niewyobrażalna przemiana w istocie ludzkiej i czas właśnie, bo o tym teraz mówimy, ssania mleka piersi również się dopełnia. I ja nie znam dziecka, które by miało potrzebę karmienia się piersią po 7 roku życia. To są raczej najpóźniej przeze mnie przynajmniej zanotowane przypadki. I powiem Wam tylko jeszcze na koniec tego aspektu, że Einstein na przykład był karmiony do 7 roku życia piersią, czyli karmił się, miał taką potrzebę i wielu innych wspaniałych ludzi o ogromnej mądrości potem mentalnej w połączeniu z mądrością serca i z wewnętrznym instynktem, z wewnętrzną mądrością dokonali wielu niewyobrażalnie cudownych odkryć dla naszej Ziemi, dla naszego świata i zasług dla niej. I kluczową rolę odgrywała w takim człowieku i w jego rozwoju matka i karmienie piersią właśnie przez tą matkę tego dziecka. Więc wydaje mi się, że chyba wyczerpałam temat ząbków, dość obszerny. I Twoje ząbki są wspaniałe, najwspanialsze, prawda? I je uwielbiasz, nic Cię nie boli, są cudowne, pachnące i możesz sobie gryźć. Czasem mamu nie ugryziesz cucuszka odrobinkę, ale to nie szkodzi. Cię tak kocham i uwielbiam, że to nie ma znaczenia. Kocham Cię. Dobrze, kochani, to dziękujemy Wam bardzo i jeszcze raz do końca życia będę to powtarzać.
Idźcie za głosem dziecka, dopuśćcie je do głosu. Niech ono będzie waszym przewodnikiem ścieżki rodzicielstwa. Nikt inny. Nikt inny. Namaste. Namaste. Dziękujemy. Dziękujemy. Pa. Pa, pa.